Hej widzowie, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będziemy oceniać i reagować na stylizację z Met Gali. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest Met Gala, to nie wiem, czy żyjecie gdzieś pod kamieniem. Jest to najlepszy dzień każdego roku, gdzie można siedzieć w piżamie i oceniać stylizację gwiazd. Tak dzisiaj też zrobiłam. Nie zwracajcie uwagi na górę, na dole mam piżamę. Większości osób nie znam. Tutaj od razu chciałabym zaznaczyć, że ja nie wiem w większości kim są ci ludzie, ale okej. Gdzie była Rihanna? I gdzie była Blake Lively? Gdzie one są? Gdzie one były? Czemu nie było ich na Met Gali? Przynajmniej Zendaya dała nam 2 looki. To jest przynajmniej tyle, co osiągnęliśmy na Met Gali w tym roku. Oczywiście zapraszam Was do subskrypcji, dawania łapek w górę i komentarzy. I zapraszam Was do oglądania. Okej, może zaczniemy cały film od tego, jaki był theme tegorocznej Met Gali. Met Gala to jest coś takiego, że po prostu głównie tutaj chodzi o ubrania. No nie ukrywajmy, tutaj głównie chodzi o to, co roku jest jakiś theme, w którym gwiazdy muszą się ubrać. Najczęściej nikt się tego nie stosuje, co mnie bardzo irytuje. W tym roku themem było Garden of Time, czyli jakby ogród czasu, czy coś takiego. I wiecie, no coś z kwiatkami, coś związane z ogrodem, coś związane z czasem, z zegarkami, jakby ten vibe, co nie? Oczywiście większość osób jak zwykle... Nawet nie wiem, jak to skomentować. Jak zwykle zrobiło coś na odwrót. Okej, więc zacznijmy może od tego, jak ja rozumiem ten temat i jak ja bym się ubrała, pomalowała i w ogóle, słysząc Garden of Time. Wydaje mi się, że to będzie takie fajne do rozpoczęcia całego filmiku, żebyście zrozumieli, jak ja to widzę i mój styl i w ogóle. Ja spodziewałam się i może bardziej miałam nadzieję na właśnie outfity tego typu. To był ten vibe, który ja myślałam, że zobaczymy. Oczywiście jak zwykle się zawiodłam. Gdybym ja konkretnie była na Met Gali kiedykolwiek, to jest taka manifestacja, żebym kiedyś była jak coś. Ja wydaje mi się, że jak postawiłabym coś w takie rzeczy, ta sukienka to jest sukienka, w której widziałam Sabrinę Carpenter. Niestety Sabrina mnie w tym roku zawiodła, no ale cóż. To jest to, co ja widziałam w mojej głowie, słysząc ten theme na Met Galę. Jeżeli chodzi o jakieś makijaże i w ogóle, to uważam, że to też jest bardzo istotna kwestia. To ja widziałam coś takiego. Oczywiście czegoś takiego również nie zobaczyłam na Met Gali. Jakieś buty właśnie w kwiaty, jakieś naszyjniki w kwiaty, jakiś naszyjnik z zegarkiem, to by też było bardzo fajne. W mojej głowie widziałam bardzo jakieś kolorowe makijaże, kwiatowe, dużo zieleni, bo ogród kojarzy mi się z zielenią. To jest to, czego się spodziewałam, a może bardziej na co miałam nadzieję. I to, jak ja bym w to poszła, no oczywiście nie było takiej rzeczy tutaj za bardzo. Przejdziemy teraz do oceniania. Nie będziemy oglądać wszystkich, bo bez przesady, tych ludzi tam było za dużo. Okej, także wydaje mi się, że możemy zacząć od Tylee, czyli tej dziewczyny od... Pierwszy raz jak zobaczyłam jej stylizację, stwierdziłam, Boże, jak ładnie, ale jak basicowo i nie jak w temacie. Ale potem przyjrzałam się i zobaczyłam, że jej cała sukienka jest zrobiona z piasku. Z piasku. Ja też tutaj przyklejony piasek, bardzo ładne paznokcie, bardzo ładny makijaż, bardzo ładne włosy. To była jeszcze jej pierwsza Met Gala, więc to już w ogóle wow, mega fajnie. Bardzo duże brawa dla Tylee, bardzo ładnie. Dalej mamy panią, której niestety nie znam, ale musiałam tutaj uwzględnić złoto w zegarki i jakby wygląda mega super. Jedna zdecydowanie z moich ulubionych stylizacji na Met Gali w tym roku. Bardzo mi się podoba. Fajnie, że właśnie poszła w ten time, niż konkretnie w ten garden, więc jakby mega git. Ale mamy Lea Michele, nie wiem jak się mówi jej nazwisko. Ona jest w ciąży, więc tutaj dajmy jej jakieś takie wiecie, ale ogólnie uważam, że wyglądała bardzo ładnie. Tutaj macie zdjęcie. Ja nie lubię niebieskiego, ale pasuje to do tematu. Wiadomo, że w ciąży pewnie troszeczkę trudniej się ładnie ubrać. Podoba mi się. Nie wiem również kto to jest, ale wydaje mi się, że nie chcę wiedzieć. Owszem, jest to w temacie, jednak no nie, no to nie jest jakby, to nie jest to. To nie jest to, czego tutaj oczekiwałam. Dalej mamy Gretę, czyli m.in. reżyserkę Barbie. Come on girl, give us nothing. Nie ma to nic do tematu. Mega jakby basic. W takim czymś możesz iść na pogrzeb. Met Gala to nie pogrzeb. Dalej mamy Jennifer Lopez
Ogólnie uważam, że stylizacja jest bardzo ładna, tylko że ja nie mogę patrzeć na Jennifer Lopez normalnie, bo jedyne, gdzie ją widzę od ostatnich 2 lat, to na jakichś memach i na jakichś śmiesznych, głupich filmikach. I jak na nią patrzę, to dosłownie słyszę to w mojej głowie, więc nie mogę na nią za bardzo patrzeć, ale stylizacja jest bardzo ładna. Dalej mamy królowę Met Gali, królowę wszystkich możliwych Oscarów, Emmy i wszystkiego innego, czyli Zendaya. Ma zawsze najlepsze outfity, najlepsze makijaże, najlepsze fryzury, najlepsze wszystko. Zendaya dała nam w tym roku aż 2 looki. Jeden kocham bardzo mocno i jakby jak ja to zobaczyłam, to było pierwsze zdjęcie, jakie zobaczyłam z Met Gali w nocy. Mówię, yes. Uważam, że to jest zdecydowanie jeden z najlepszych looków na Met Gali oczywiście w tym roku, jak i również jest to jeden z najlepszych looków Zendai na Met Gali. Uważam, że jest naprawdę bardzo ładnie. Makijaż daje mi vibe Clary Bow, co też mi się bardzo podoba. Jeśli chodzi o drugą stylizację Zendai, to druga stylizacja na pewno podoba mi się o wiele mniej niż ta pierwsza, ale też jest w temacie, też wygląda ładnie. Nie wiem, czemu Zendaya ma aż 2 stylizacje, ale kochamy to, więc nie będziemy narzekać. Dalej mamy jakiegoś pana, którego również nie znam. Kojarzę jego twarz, ale niestety nie mam pojęcia, kto to jest. Stwierdziłam, że dam tutaj też kilka mężczyzn, jednak z tym to zawsze jest problem. Mężczyźni na Met Gali zawsze wyglądają szczerze albo mega nudno, albo po prostu źle. To był jeden z dosłownie kilku mężczyzn, którzy nie ubrali się w zwykły garnitur. Coś chociaż się postarali. Ten pan ma fajną walizkę z zegarkiem. Podoba mi się ten płaszcz, jakby fajne. Całkiem okej. Mówiąc właśnie o mężczyznach i garniturach, chłop myślał, że jak naklei sobie 3 kwiatki, to już jest Met Gala, nie? Tak wygląda mój stary na każdym weselu, to nie jest to. Dalej mamy jakąś panią, która stwierdziła chyba, że pójdzie w extra rzeczy, jakieś takie dziwne, inne, żeby się wyróżniać i żeby zrobić wow. Jednak wyszło na odwrót, bo wygląda jak worki na śmieci. No nie jest dobrze, nie ma to nic z tematem związanego oczywiście jak zwykle. Wygląda to po prostu źle. Dalej mamy jakąś panią, która jest pomarańczą. No kolor ma vibe jakby tematu Met Gali, jednak nie ma tu żadnych kwiatów, nie ma tu niczego ciekawego. Ja w ogóle nienawidzę pomarańczowego. Nie wiem, no nie podoba mi się to. Dalej tutaj mamy mężczyznę znowu, czyli mniej ciekawa rzecz. Jakiś taki pan, nie wiem co to jest. Ten pan oczywiście postawił jak zwykle w nudny garnitur, ale przynajmniej wziął parasolkę. I przynajmniej ten garnitur ma jakikolwiek font, czyli jakby nie jest po prostu zwykły, tylko ma jakieś kwiatki, więc chociaż tyle. Doceniamy takie przynajmniej starania, ale i tak nie jest najlepiej. Dalej mamy jakąś parę, nie wiem kto to jest, jak zwykle. Pana nawet nie będę komentować, jakby pianista, tak? No nic tutaj ciekawego, ale ta pani wygląda jak ja za 40 lat. Bez tego chciałabym to pokazać. Dalej mamy kolejną nudę, czyli taką parę. Nie wiem kto to jest, ale chyba nie chcę wiedzieć, bo jak widzę takie stylizacje na Met Gali, to żyć mi się odechciewa. To jest para, która bierze zaraz ślub, nie? W kościele w Ciechocinku. Nie Met Gala. Nie wiem jak czytasz jej imię, Bardzo lubię tą aktorkę. Wygląda tak. Mi to daje vibe Cruelli. Kocham to. Ta fryzura, ja wyglądam tak codziennie jak wstaję rano. Trochę mi się to podoba, trochę nie. Nie wiem co to ma w sumie z czasem, ale daje mi to vibe Cruelli i jest okej całkiem. Dalej mamy przykład jak nie iść na Met Galę, bo typiarka dosłownie poszła w piżamie. Dosłownie poszła w piżamie. Czyli ja też mam chyba szansę tam iść, nie? Dalej mamy parę, która wygląda jak z Dystryktu pierwszego w Igrzyskach Śmierci. W ogóle oczywiście nie w temacie i nie pasują do całego teamu, ale przynajmniej Chris jest przystojny i na tym się jakby zakończy. Dalej mamy Emmę. Zdecydowanie jedna z najlepszych stylizacji tego wieczoru. Bardzo mi się podoba, daje mi vibe takiej gotyckiej milionerki. Podoba mi się fryzura, podoba mi się makijaż, podoba mi się stylizacja, podobają mi się dodatki. Wszystko mi się podoba. I dla mnie jedna z najlepszych stylizacji wieczoru. Dalej mamy jakąś taką panią, której również nie znam, ale wygląda też bardzo ładnie. Ona nie jest to nic wow, ale uważam, że wygląda spoko, więc wam pokażę. Dalej mamy Bad Bunny, który wygląda również trochę pogrzebnie, ale jednak nie do końca. Dlaczego te buty wyglądają w taki sposób? Stylizacja jest spoko, jak na mężczyznę to chociaż coś się wreszcie dzieje. Ten kapelutek jest śmieszny, te buty są straszne. Może być spoko. Przepraszam za te walenie, moja mama robi kotlety. Dalej mamy jakąś dziewczynę, którą jak ja sobie zobaczyłam, mówię wow. Jedna z najlepszych stylizacji, a potem na końcu zrobię wam taki ranking, taki kolaż moich ulubionych stylizacji z Met Gali. Ja zobaczyłam tą dziewczynę, mówię... Po pierwsze wygląda przepięknie, makijaż, stylizacja, dodatki, sukienka, wszystko jest cudownie. I wiecie co jeszcze? Te motyle się ruszają. One się ruszały. Gigi Hadid, no.
Ona zawsze bardzo slejuje na wszystkich Met Galach, jednak w tym roku... No nie wiem. Na pewno jest w temacie, więc tutaj trzeba jej oddać, ale... No nie wiem, taka Marilyn Monroe po roku w Ciechanowie. Tutaj jakby mój mood, jak ja widzę te garnitury, to dostaję kurwa szaleństwa jakiegoś. Dalej mamy panią, która wygląda również przepięknie. Znowu oczywiście nie wiem, kto to jest, przepraszam. Wygląda przepięknie, również jedna z najładniejszych stylizacji tego wieczoru. Wszystko tutaj jest idealne, jakby są kwiatki, są piękne dodatki, ładna fryzura. W ogóle ta suknia się ciągnęła, w sensie, nie wiem, czy to dokładnie od sukni jest, czy ciągnęło się to przez całe schody. Wow. Tutaj mamy również jedną z moich ulubionych stylizacji tego wieczoru. Jak ja to zobaczyłam na Twitterze, mówię tak, to jest to, co ja sobie właśnie wyobrażałam w głowie. Piękne. Słyszałam, że Nicolas tam będzie. To będzie jego pierwsza Met Gala i byłam taka bardzo wyhypowana, ciekawa co założy. On zrobił to. Thank you. Next. Cynthia. Uważam, że to jest bardzo Cynthiowy look, czyli ten garnitur. Są kwiatki, uważam, że wygląda bardzo ładnie. Nie jest to moja ulubiona stylizacja albo jedna z ulubionych, ale wygląda bardzo ładnie. Dalej mamy Taylor, która wygląda tak. I na początku, jak zaczęłam tę stylizację, stwierdziłam, nie wiem. Uważam, że stylizacja jest bardzo ładna. Ten gorset jest z drewna. Ja nie wiem, jak ona tam wytrzymała, nie? Ładnie, ale jednak coś mi tutaj brakuje. Dalej mamy jedną z moich ulubionych stylizacji tego wieczoru. To i Zendaya. Jakby... Gdybym ja szła na Met Galę, to tak bym się ubrała. To jest przepiękne. Najładniejsza stylizacja kobieca, moim zdaniem, albo jedna z najładniejszych, nie wiem, nie jestem w stanie wybrać. Jak zobaczyłam tę sukienkę, mówię, dress. Jeżeli chodzi o najgorsze stylizacje, jakie widziałam, to jest sporo takich, bo albo nie były w temacie, albo były po prostu brzydkie, ale to już jest naprawdę kurwa przesada. Co to jest? Dalej mamy moją ulubioną stylizację męską, czyli jakby było bardzo trudno. Ale jak zobaczyłam to, stwierdziłam okej. Bardzo ładnie, kocham czerwony, są kwiatki, wszystko jest super. Może gdyby ten kapelusz... Chociaż nie wiem, ten kapelusz może coś daje. Może ja nie rozumiem wizji tego kapelusza. To moja ulubiona męska stylizacja z tego wieczoru, zdecydowanie. Dalej mamy Dove Cameron, która wyglądała też bardzo ładnie. Bardzo podoba mi się ta sukienka, jest w teamie, wszystko jest super. Wydaje mi się, że gdyby sukienka miała troszeczkę inny kolor, to wyglądałaby ładniej, bo trochę się cała zlewa, te blond włosy, ona jest bardzo blada, sukienka jest blada. I tak mi się wydaje, że wszystko się trochę zlewa, ale oprócz tego uważam, że wyglądała prześlicznie. Jak można by było być na Met Gali związanej ze Sleep Beauty bez Aurory, która zaslejowała. Uważam, że to jest też jedna z najlepszych stylizacji tego wieczoru. Bardzo ładnie wygląda. To rzeka nie będziemy komentować, bo jest to żart. Coś mi pękło. Na pewno w top 3. Jak ja to zobaczyłam, mówię tak się robi stylizacja na Met Galę. Jakby czy widzicie wszystko. Stylizacja, kapelusz, włosy, makijaż. Ale jedno z moich największych, nie największą załamką psychiczną, jak to zobaczyłam, czyli Jennie z Blackpink. Girl. Nie ma to związane z tematem, stylizacja jest po prostu brzydka, wygląda jak z Shein lub ewentualnie z Fashionowy, może Timu. No nie rozumiem tego. Dalej mamy również bardzo złą stylizację, której nie rozumiem, czyli Kris Jenner jako papież, nie wiem. Dalej przechodzimy do królowej Ariany Grande. Bardzo podoba mi się ta stylizacja. Uważam, że jest przepiękna. Ta sukienka jest śliczna, ale niezbyt mi pasuje do teamu. Daje mi vibe ślubu. Wiem, że to miało być związane z perłami. No nie wiem, ja nie mam pereł w ogródku, ale to jest Ariana Grande, więc ona pewnie ma. Ale za to druga stylizacja Ariany, którą miała w trakcie występu, uważam, że jest prześliczna i bardzo jest w teamie, więc bardzo mi się podoba ta druga. Lana. Guys. Oglądałam wczoraj Met Galę na żywo i mówię, czemu wszyscy wyglądają tak źle oprócz Zendai i czemu nikt nie jest w temacie. I nagle wchodzi mi Lana Del Rey i mówię, okej, Miss Girl, okej. Czy wy to widzicie? To jest zdecydowanie jedna z najlepszych stylizacji. Jakby dźgnij mnie tym patykiem. Stylizacji, którą jestem załamana, jest obrzydliwa i w ogóle nie pasuje i jest w ogóle straszna, to jest Gracie Abrams. Co to jest? Kropki? Kendall Jenner. Bardzo podoba mi się, jak ona wyglądała, bardzo podobają mi się włosy, bardzo podoba mi się stylizacja. Co to ma związanego z tematem? Mimo wszystko wyglądała bardzo ładnie. Dalej mamy Kylie.
Co ja chyba zostawię to bez słowa. Co to kurwa jest? Kim Kardashian. Mam wiele pytań co do wyglądu Kim. Po pierwsze, czemu nie czarne włosy? Tutaj to by wyglądało 100 razy lepiej, wydaje mi się. Po drugie, co tu kurwa robi ten kardigan w te baby kulki? Czemu to tutaj jest? Czemu ona to trzyma? Czemu ona tego nie zdjęła? What? Trzecie, gdzie ona ma wnętrzności? Gdzie ona ma żebra? Mamy Rosalię, czyli kolejne moje załamanie tej nocy. No nie wiem co to jest, no ale to jest pogrzeb. To jest vibe pogrzebu w filmach. Sydney Sweeney, ona jest prześliczna, ale ja, jak zobaczyłam to zdjęcie, myślałam, że to jest Billie Eilish. Nie jest to Billie Eilish, to jest Sydney Sweeney. Po pierwsze, Sydney, nigdy nie idź w czarne włosy. Bardzo podoba mi się ta sukienka i bardzo podoba mi się ta stylizacja. Nie jest jakaś wow, ale jest spoko. Demi Lovato. Demi mnie w ogóle zdziwiła. Nie wiem, czy to była jej pierwsza Met Gala, czy nie, ale jakby pierwszy raz widziałam, że ktokolwiek o niej mówi i uważam, że wyglądała całkiem ładnie. Trochę dała mi vibe łańcuchów na choinkę. Okej, jak jest. Jeżeli chodzi o Sabrinę, to była chyba jedyna osoba, na której się aż tak bardzo zawiodłam na Met Gali. Sabrina zawsze ma piękne stylizacje, jeżeli chodzi o jej koncerty i w ogóle, więc na Met Gali spodziewałam się czegoś wow, stałam to. Uważam, że wygląda bardzo ładnie, szczególnie podobają mi się jej włosy i makijaż. Sukienka, chłopak Sabriny, czyli ten co pił, okej. No, daje mi to vibe Willy Wonki. Trochę też vibe Alicja w Krainie Czarów. Tutaj mamy znowu nie wiem kogo i to chyba miała być woda. Ale jak ja zobaczyłam to zdjęcie, to patrzyłam na nie 15 minut. Z taką miną. Wow. Nie wiem, czy oceniłam wszystkich i czy tutaj porozmawialiśmy o wszystkich. Jeżeli o kimś zapomniałam, to przepraszam. Trochę tych ludzi tam było. To są moje ulubione stylizacje tego wieczoru. Zdecydowanie uważam, że i są bardzo ładne. Z każdym względem wyglądają dobrze. I fryzura, i strój. Pasują do tematu, po prostu wszystko wyglądało dobrze. No i jest tutaj tylko jeden mężczyzna, ale to i tak jest dużo. A jeżeli chodzi o listę najgorzej ubranych ludzi na Met Gali, tutaj bym mogła zrobić co najmniej 15 kolaży. Nie będę oszukiwać. Mam takich ludzi, którzy aż mi się po prostu zapamiętali w głowie, że wyglądali tak źle, lub są po prostu sławni, jacyś bardziej rozpoznawalni, wiem kto to jest i po prostu wiecie o co chodzi. Kolaż moim zdaniem najgorzej ubranych osób na Met Gali. Albo po prostu wyglądają, no moim zdaniem nie za ładnie, nie pasują do theme'u, albo wszystko naraz. Dobrze, a więc to był mój film oceniania i reagowania na outfity na Met Gali. Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie łapka w górę, subskrypcji i komentarzach na dole, bo komentarze są dla mnie bardzo ważne. Możecie napisać w komentarzu, która stylizacja była Waszą ulubioną, a która podobała Wam się najmniej. Dziękuję Wam za oglądanie, widzimy się w następnym filmie, który będzie nie wiem kiedy. I jeżeli macie do mnie jakiekolwiek pytanie lub założenie na mój temat, czy coś takiego, to na dole zostawiam Wam linka do Tellonym, gdzie możecie zadawać anonimowe pytania, a ja na jednym z następnych filmów na te pytania po prostu podpowiadam. Kiedyś już dawałam Wam do tego linka, jeszcze na to nigdy nie podpowiadałam i są tam pytania jeszcze z prawie przed roku, więc na nie też odpowiem, tylko prosiłabym bez sulejarskich wiadomości, bo na nie nie będę odpowiadać. Pozdrawiam, kocham Was, pa!